Czajnikowy.pl. To już 44. odcinek o kawie na kanale Czajnikowy.pl, a ten, który obecnie realizuję, powinien się tam pojawić jako jeden z pierwszych. O ten odcinek też bardzo często pytaliście, więc mam nadzieję, że ucieszy Was wiadomość, że dzisiejszy odcinek będzie o Aeropressie. Być może część z Was jeszcze nigdy nie słyszała o Aeropressie. W 2005 roku Alan Adler, amerykański konstruktor frisbee, jeśli się nie mylę, w dalszym ciągu najdalej rzuconego przedmiotu przez człowieka, wynalazł takie oto urządzenie do parzenia kawy, które szturmem wdarło się w łaski baristów na całym świecie i dzisiaj w 2018 roku ponad 60 krajów prowadzi swoje własne mistrzostwa, które mają doprowadzić do wyłonienia przedstawiciela na mistrzostwach świata, więc no, można zostać mistrzem świata w parzeniu kawy właśnie tą metodą. Jego fenomen polega przede wszystkim na niskiej cenie, prostocie użytkowania, no i uniwersalności, ponieważ to my decydujemy, w którym momencie woda kończy kontakt z fusami. W ostatnich latach powstało mnóstwo różnych urządzeń do parzenia kawy i tak naprawdę większość z nich dawno już popadła w niepamięć i trudno szukać drugiego takiego jak Aeropress, który zyskuje z roku na rok coraz większą ilość fanów i staje się coraz bardziej popularny. Wynika to z szeregu zalet, które posiada to urządzenie, przede wszystkim tego, że to my mamy pełną kontrolę nad procesem parzenia kawy. To my decydujemy, jak dobieramy parametry i jakie parametry w danym momencie zaparzenia mają występować. Kolejnym atutem jest też to, że jest plastikowy, mały. Można go wziąć dosłownie w każdą podróż i przez to, że jest plastikowy, nie zepsuje się nam w transporcie. Przynajmniej trudno jest go uszkodzić w transporcie. Nie musimy też wykorzystywać do zaparzenia wrzątku. Równie dobrze możemy zaparzyć kawę właśnie wodą w temperaturze gdzieś około 85 stopni, jeśli w odpowiedni sposób pozostałe parametry dobierzemy. Takim ostatnim atutem, który gdzieś tutaj jeszcze mi przychodzi na myśl, jest to, że jest to urządzenie, które jest dość łatwe w czyszczeniu, czyli możemy po prostu wrzucić je do zmywarki, a jeśli chcemy zaparzyć kilka kaw pod rząd, po prostu przycisnąć tłoczek na drugą stronę, wyrzucić fusy, opłukać i zabrać się do zaparzenia kolejnej kawy. Jeżeli chcielibyśmy się doszukiwać minusów tego rozwiązania, no to oczywiście też je znajdziemy. Już słyszę głosy niektórych widzów, ale to jest toksyczne, tego nie wolno pić. No i po części mają rację, ponieważ przez długi czas Aeropress miał duży problem z bisfenolem A, który znajdował się właśnie w tym plastiku, z którego były robione Aeropress. To jest ten związek, który jest toksyczny i pod wpływem temperatury mógł przedostawać się do naparu. Teraz te Aeropressy są robione z takiego ciemnego plastiku. Nie wiem do końca, co to jest za plastik, ale wiem, że spełnia wszelkie normy, które powinien, czyli wybór tego, czy plastik jest toksyczny w tym momencie, bardziej jest to kwestią indywidualnego podejścia do tematu. Dla mnie osobiście takim minusem jest również jego wielkość, czyli wyobraźcie sobie, że chcecie zaparzyć 10 kaw na imprezie okolicznościowej. Żeby wykonać 10 kaw takim urządzeniem, no trzeba się solidnie namachać. Tak jak powiedziałem we wstępie, metod na zaparzenie Aeropressu jest bardzo dużo. Możemy zmielić kawę jak pod espresso, parzyć ją przez 30-40 sekund. Możemy zmielić kawę też bardzo grubo i parzyć ją 5, 6, może nawet 7 minut. Wszystko dzięki temu, że to my decydujemy, kiedy przyciskamy tłoczek, tym samym przyciskamy cały napar przez filtr i kończymy ekstrakcję. Dalej kawa już się nie przeparza. O ile metod jest bardzo dużo, to techniki w zasadzie są dwie. Podstawową techniką jest ta, którą proponuje nam producent, gdzie cylinder znajduje się już w dolnej części. Potrzebujemy w takim razie zmoczyć filtr już na starcie, wsadzić go do sitka. Zalewamy go wodą nie tylko dlatego, żeby spełniał on dobrze swoje właściwości, żeby przepuszczał cały napar na drugą stronę, żeby nie było czuć papierowego posmaku, ale również dlatego, żeby przykleić go dobrze do całego sitka. Już teraz możemy sobie zamontować taki filtr na spodzie i nasypać do środka 17 gramów kawy. Ta technika, którą Wam proponuję teraz, to jest taka bazowa technika, którą w zasadzie można zawsze stosować na samym początku. Więc jest to kawa zmielona troszeczkę drobniej niż pod dripa, jest jej 17 gramów. Będę dodawał 220 ml wody w temperaturze 90 stopni. Całość chcę, żeby trwała 1,5 minuty. Zacznę przyciskać gdzieś w 50 sekundzie. W takim razie zerujemy wagę, tarujemy wagę i włączamy
stoper w momencie, tak jest, w momencie kiedy kawa styka się z wodą, tutaj od razu już ruchami tego strumienia wody staram się bardzo mocno wzburzyć tą kawę. Można też ruszać cały AeroPress dookoła, tak żeby jak najbardziej dynamicznie ten proces przebiegał. No i oczywiście już na starcie mocno zamieszać całość dodatkową szpachelką. Teraz w zasadzie waga już jest nam niepotrzebna, ale musimy użyć koniecznie naszego tłoczka, wkładając go i delikatnie pociągając do góry, tak żeby zassać powietrze i nie dopuszczać do tego, żeby dalsze krople kawy nam spadały. Mamy już w takim razie za sekundkę czas przeciskania. Musimy zamieszać jeszcze raz całą kawę i delikatnie przycisnąć. Mocne przyciśnięcie może spowodować przejście pyłu na drugą stronę, więc najlepiej jest to robić bardzo delikatnie. Im mocniej naciskamy, proponowałbym stosowanie coraz większej ilości filtrów, czyli po 2, 3, 4 może nawet. Przyciskamy całość wody, czyli do momentu, kiedy słyszymy takie syknięcie, kiedy cała woda przejdzie nam przez kawę. Wtedy możemy odstawić już AeroPress, przelać cały napar do filiżanki, no i delektować się kawą z AeroPressu, którą właśnie przyrządziliśmy. Jest też druga metoda, którą ja osobiście zawsze stosuję i bardziej preferuję. Jak pewnie zauważyliście w tej pierwszej, zanim włożyłem tłoczek, kilkanaście, kilkadziesiąt kropel kawy spadło już od razu do mojego szklanego dzbanka. Mnie to osobiście przeszkadza, ponieważ kiedy ja nalewam 220 gramów wody, to chcę, żeby za każdym razem dokładnie taka sama ilość brała udział w ekstrakcji w tym czasie, który ja sobie wyznaczę. Jeśli zrobię to w tej drugiej technice, właśnie tak będzie. Wszystko polega na tym, że mamy odwrócony AeroPress i już do tego AeroPressu trafia 17 gramów kawy. Jak pewnie się domyślacie, wszystko jest dokładnie tak samo, tylko większa kontrola. Dolewamy w takim razie 220 gramów wody w temperaturze 90 stopni, kontrolując czas. I wszystko odbywa się dokładnie w taki sam sposób, czyli w momencie startu dolewamy wodę. No i oczywiście staramy się to wszystko jak najszybciej rozmieszać, tak żeby nie było żadnych grudek, żeby wszystko w jednym momencie nam się zaczęło zaparzać. Przelewamy sobie też od razu filtr i postaramy się go tutaj wygładzić, tak żeby nie było żadnych nierówności. Zakładam w takim razie całość, waga jest mi już w tym momencie niepotrzebna. I teraz bardzo ważne, nakładam naczynie od góry, chwytam dwie części i w jednym momencie obracam wszystko. Teraz należy bardzo dynamicznie zamieszać całość, no i rozpocząć przeciskanie. Gdybym tego nie zrobił, nie zamieszał, to duża część kawy przykleiłaby się tutaj do tej gumy od tłoczka, no i po prostu w dalszym ciągu nie uczestniczyłaby w ekstrakcji, zostałaby w powietrzu. To przyciskanie oczywiście znowuż w bardzo delikatny sposób, bez nagłego naciskania, żeby nie dopuścić do tego, że ta kawa gdzieś tutaj bokiem zacznie nam przeciekać. Kiedy usłyszymy syknięcie, znaczy, że cała woda przeszła na drugą stronę. No i tak samo jak w pierwszym przypadku możemy zamieszać dynamicznie całość, przelać do filiżanki i porównać, która metoda dla Ciebie jest bardziej smaczna. Czym byłby poradnik o tym, jak zaparzyć AeroPress, jeśli nie znalazłby się tam osobny dział poświęcony najczęściej popełnianym błędom przez użytkowników AeroPressu? Oczywiście tych błędów jest niewiele, ale warto je wyeliminować, ponieważ zdarzają się naprawdę nawet profesjonalnym baristom. Pierwszym z nich jest nieodpowiednie zmieszanie kawy już na starcie, czyli jeśli wlewamy wodę do AeroPressu i gdzieś tutaj przy dnie pozostaje nam kilka grudek kawy, które są wciąż suche, z całą pewnością ekstrakcja nie będzie przebiegała równo i nawet jeśli utrzymamy z aptekarską precyzją każde kolejne zaparzenie, to każda kolejna czarka będzie smakowała kompletnie inaczej. Należy zatem dynamicznie zamieszać kawę zaraz po tym, kiedy wlejemy wodę, właśnie po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jedna część kawy już się parzy, a druga część kawy musi jeszcze na to poczekać. Kolejnym błędem, który często się zdarza, jest nieodpowiednie dokręcenie sitka
I jeśli zrobimy to zbyt słabo, albo doprowadzimy do tego, że ono się zacznie odkręcać podczas procesu zaparzania, to część wody przeleci tutaj nam bokiem i będzie miała taki pylasty smak, będzie powodowała pylaste odczucie na języku, ponieważ nie przejdzie przez filtr papierowy. Musimy zatem zadbać, żeby odpowiednio mocno nakręcić to sitko na samym dole, żeby nie dopuścić do obluzowania się, no i właśnie problemów związanych z tą częścią. Równie często spotykanym problemem jest nieodpowiednie przyklejenie filtra papierowego do sitka, które znajduje się w dolnej części Aeropressu. Skutkuje to najczęściej tym, że część kawy, drobinek kawy przeleci nam do filiżanki. No i oczywiście taka kawa będzie niesmaczna, brudna w smaku, takie coś nie powinno się wydarzyć. Upewnijmy się zatem każdorazowo, że nasz filtr został odpowiednio przyklejony, aby w momencie, kiedy będziemy zakręcali sitko, nie doprowadzić do tego, że gdzieś tam część się zawinie, no i właśnie przepuści nasz napar do drugiej strony bez filtracji. Kolejne błędy będą raczej dotyczyły osób, które preferują metodę odwróconą. Któregoś razu nalewałem wodę do tego stopnia, że ten tłok był naprawdę wsadzony zaledwie na kilka, może nie wiem, 1,5 cm do całego cylindra. Doprowadziło to do sytuacji, że kiedy chwyciłem za cylinder i obróciłem całość, Aeropress rozpiął mi się w trakcie tego ruchu. Kawa oczywiście rozlała się po całym barze, ale drobinki, które przykleiły się do mojej dłoni, bardzo mocno poparzyły moją skórę. Musicie zatem na to uważać, ale jest na to prosty patent. Po pierwsze, nie bądź pazerny, nie nalewaj zbyt dużo wody, a po drugie, warto chwycić dwie części, czyli tłok i cały cylinder podczas tego ruchu. To sprawi, że będziemy pewni praktycznie, że takie rozłączenie nie będzie miało miejsca. Kolejnym błędem, który często zdarza się akurat przy tej technice i spotyka się to nawet na zawodach Aeropressu, jest sytuacja, w której zaparzamy kawę w górnej części i drobinki naturalnie opadają na dno, na tą powierzchnię gumową, która jest z tej strony. Kiedy odwrócimy Aeropress, bardzo często się zdarza, a nawet można powiedzieć, że zawsze, że kawa przyklei się do tłoka. Wtedy bardzo dużo ludzi na to nie zwraca uwagi i po prostu przeciska całość, mimo tego, że duża część kawy nie znajduje się właśnie w wodzie wtedy. Co należy zrobić, kiedy zauważymy, że kawa przyklei się do naszej gumy tutaj w tym tłoku? No musimy oczywiście zrobić kilka okrągłych ruchów po to, żeby ta woda zmyła tą kawę, no i z powrotem doprowadziła do tego, że cała kawa parzy się równomiernie. Często zdarza mi się widzieć osoby, które dosłownie wieszają się na tym tłoku, oczekując wytworzenia największego ciśnienia, jakie tylko mogą zrobić siłą swoich mięśni. Czasem to ujdzie płazem w sytuacji, kiedy mamy dobrze skręcone sitko albo mamy dużo więcej filtrów włożonych, natomiast najczęściej taka kawa jest po prostu brudna w smaku. Bardzo dużo pyłu przychodzi do naparu, taka kawa jest błotnista, czyli właśnie taka, jaka kawa z Aeropressu nie powinna być, bo często taka wychodzi. Nie wiem, czy rozumiecie, co mówię. Skoro to jest największy problem i najczęściej właśnie ten mankament jest wytykany kawie z Aeropressu, to musimy zadbać, żeby ta kawa po prostu była jak najbardziej czysta w smaku. Jeżeli będziemy się wieszać na naszym tłoczku, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że właśnie dużo pyłu przejdzie na drugą stronę, no i taka kawa zostanie oceniona negatywnie. Ja się czuję bardzo wesoły, ponieważ właśnie zrealizowałem odcinek, który chodził za mną od ponad roku, o który zresztą też prosiliście, a niedługo 50. odcinek, taki jubileuszowy. Dajcie mi znać, o czym chcecie, żeby był i oczywiście ten, który będzie miał najwięcej głosów w komentarzach, zwycięży. No i oczywiście ja chcę wiedzieć, czy używacie Aeropressu i czy wolicie normalną metodę, czy może odwróconą. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl